Witam. Ryszard Borowicki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, krótko mówiąc. No i co? 30 sierpień 2025 rok. Patrzę w telefonie, czy powiedziałem prawdę. Ostatnio sporo mam pracy i to takiej dziwnej pracy, której bardzo nie lubię. Nie mogę skończyć niektórych rzeczy, dlatego że czas szybko mija. Pogoda jest zmienna i taka jakaś dziwna, czego bardzo nie lubię. Druga sprawa, że ta dwada, wiecie, skorpiona, mnie to zupełnie nie odpowiada, bo jest to przygnębiające. No, ciągle dowiaduję się o czymś. Najbardziej mnie się podobało to, że dzisiaj oglądamy, ale to było dosyć kilka dni temu. Tylko nie wiem, czy w parlamencie, czy w niemieckim Bundestagu poseł niemiecka strasznie dużo opowiadała o Niemcach, o tym całym. Ale u nas jest to samo, no jest to samo. W dodatku jesteśmy dosłownie na 2 dni przed tą tragedią naszą historyczną, ale o tym kiedy indziej. A tutaj trzeba przyznać, że faktycznie mamy wiele szczęścia, że jesteśmy tak, a nie inaczej. Powiedzmy, że ja sobie tutaj jeszcze coś zrobię, bo tutaj mnie się coś nie odpowiada. I to jest właśnie najgorsza rzecz, że w tym momencie, nie wiem czy to już jest, tak, to już jest. Wyrównanie po prostu klatki, żeby mógł machać, ponieważ będę maszerował, a nie na statywie, więc to troszeczkę też zmienia trajektorię. Oczywiście będziemy przechodzić przez skwer pana Niemczyka, bo to jest dla mnie super miejsce przez to. Tutaj zaraz wam pokażę. Tutaj na górze mamy, chyba widać. Tak, udało się. No i dobrze. Jak się udało, to ja. Nie, pójdziemy tędy. Oczywiście, że jest ta sytuacja taka dosyć istotna. Te planety robią swoje. Bardzo dziwne rzeczy robią. W ogóle ja nie wziąłem dzisiaj kartki, nie będę omawiał zresztą, ponieważ nie to, że wyczerpałem, nie ma wyczerpania. Nie ma, tylko zwróćcie uwagę, że mamy w dładzie prawie 2,5 dnia, tak? No więc czasami wypada, że to przez 3 dni. No bo mamy, szkoda, że nie 2 dni, a tak to jest 2,5 dnia, jest godzina gdzieś koło 13. I widzicie, jak to się dzieje. A jak to funkcjonuje? Funkcjonuje niezbyt ciekawie. Ja nie za bardzo lubię taki system działania. Ten system działania jest taki mało interesujący mnie, ze względu na to, że jedna rzecz, której bardzo nie lubię. Tego, że nie można sobie zaplanować czegokolwiek. W tej chwili, tak słyszę, to wsadzają do banku pieniądze, to nie są moje pieniądze. I ten system bankowy, jeżeli teraz przejmie i będzie ten układ w założeniu właśnie taki restrykcyjny, no to mogą nam podwędzić, na przykład zostawią tylko 3000 zł, a resztę zabiorą i będą uważać, że to jest wszystko. Ale co najgorszą rzeczą, co może się stać, to jest bardzo prosta rzecz, że
Te pieniądze, które zarobimy w miesiącu, musimy wydać w ciągu 3 miesięcy. I w założeniu macie 4000 i musicie w ciągu 4000 razy 3, 12 tysięcy, 12 tysięcy w ciągu kwartału musicie wydać. Nie ma żadnego odkładania. Nie ma żadnego planowania. Teraz, dlaczego to mówię? Dlatego, że jest ta woda skorpiona i ten skorpion ma to do siebie i to jest właśnie charakterystyka właśnie takiego zachowania. I to zachowanie tworzy, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za siebie. My nie mamy jakby odpowiedzialności tej. Uczymy kapitału, budowania kapitału, a tutaj jesteśmy pozbawieni kapitału. No więc coś jest nielogicznego w tym wszystkim. Ale w rzeczywistości, jeżeli patrzymy na punkt widzenia, z punktu widzenia panny i skorpiona, no to jest idealnie. Panna kompletna czystość, a skorpion dusi grosz i panna jest dusi groszem, ale w tym momencie, kiedy mamy perspektywę tego znaku, no to mamy naprawdę jazdę bez wstrzymania. Słuchajcie, ja chcę się dostać, zaraz Wam pokażę, bo to jest przepiękne miejsce. O, właśnie tam te bloki, tam gdzie. I teraz przejdziemy takim dziwnym przejściem, które w tej chwili jest obojętne, ale był taki moment, że naprawdę tutaj było strasznie przechodzić. Tutaj, no co tu ukrywać, nawet policja się bała, milicja tutaj bała się wejść. Teraz spokój, cisza, to kiedyś były sklepy takie dziwne, ze zdrową żywnością. Ach, co to nie ach. No ładnie to wygląda, wszystko graffiti wszędzie. Nie odpowiadają takie graffiti, tylko żeby były ładne, tak jak są na Puławskiej. Na Puławskiej są przepiękne te graffiti, zresztą tam zawsze przejeżdżałem autobusem, jak jeszcze mieszkałem na Misiadle. Razem tam pracowaliśmy z Halinką Olendą. Wspaniałe czasy, dawno, bo dawno, ale zawsze coś, przynajmniej jakaś taka historia idzie do przodu, a teraz już wychodzimy, o zobaczcie jak to wygląda, takie przejścia. Ja lubię takie przejścia, tylko dobrze, że nie ma ludzi, tylko tak, zepsute windy. Ciekaw jestem, czy ta winda działa. Poczekajcie. Wiecie, że działa? Nie będę musiał po schodach. Zobaczymy, czy śmierdzi. Nie, nawet nie. Jest tylko taka jakaś niezbyt czysta. Mogliby ją wymyć. No ale cóż, zobaczymy. Wyjedziemy z tego i będziemy mieć od razu perspektywę. Na razie, zobaczcie jak to wygląda. O, tam jestem, taki zamazany. Wow! I świat przed nami. Ja okulary oczywiście na siebie. No i proszę, wyjechałem windą. Nawet nie wiedziałem. Myślałem, że ta winda jest zepsuta. Chyba po drugiej stronie była zepsuta. A my sobie pójdziemy właśnie takimi dziwnymi ścieżkami. No i będziemy gaworzyć, właściwie gaworzyć też będziemy, ale będziemy mówić o królewskiej wiedzy, tak, czyli o astrologii jak zawsze, ale takiej w życiu, bo wszystko jest w porządku, tylko naprawdę jak używać tej astrologii. Ja pokazuję na Dodasamcach, bo tego nigdzie nie znajdziecie, nigdzie nie pojmiecie jak to jest, ponieważ to jest dosyć poważne spektrum działania. Jeżeli teraz mamy i to co najważniejsze, że musimy się poduczyć troszeczkę obserwowania zewnętrza, czyli to wszystko, co nas otacza, jak zachowuje się telewizja, jak zachowuje się radio. Ja akurat radia nie mam żadnego, telewizji w ogóle nie mam, ale biorę to z internetu i w internecie działam. Internet jest jakby dla mnie źródłem wiedzy. I ta wiedza jest chyba najlepszą wiedzą, jaka istnieje.
powodem tego wszystkiego jest to, że tak, nie lubię telewizji oglądać, ponieważ przez wiele lat jako dziecko, już właściwie takie dosyć duże dziecko, mój tata załatwił telewizor i to taki telewizor, jak to się mówi, z ratunku, to znaczy składak, bo na telewizor nas nie było stać i po prostu ten ktoś w dowód wdzięczności, a to dlaczego? Dlatego to jest cała historia, byśmy musieli bardzo daleko zabrnąć i potem wrócić aż do kynologii, bo ten człowiek, który nam robił ten telewizor, potem stał się kynologiem i posiadał harty. Także to jest taka troszeczkę jakby pętla i no, a potem powstało w tym miejscu właśnie, powstała, krótko mówiąc, w Łodzi no, ta telewizja Toja, czy Toja nie tyle telewizja, co sieć komunikacyjna, czyli internet i to wszystko. No więc w tym samym miejscu i to jest takie troszeczkę od telewizora, aż kończy się na współczesnej Toi i ten człowiek pracował. Zresztą nie wiem, czy mojego ojca będzie jeszcze pamiętał, czy nie będzie pamiętał. Ja nawet nie mam zamiaru się zbliżać do tego towarzystwa, bo wolę do innego towarzystwa przynależeć. Nie dlatego, że poniżam, nie. Tylko chodzi o bardzo prostą sprawę. Nie lubię się, to nie jest po prostu jakby pretekst do tego, że ja akurat chcę prowadzić tą Offsetkę TV, bo to wszystko musi być porządnie zrobione i dlatego też ta przerwa jest, która wynikła w bardzo dziwny sposób. Przestrzeń zadziałała. Tak się przyglądam, co tu się dzieje. Tak zwaną billę, nie wiem, czy nie będą jej rozbierać, bo to wynika z tego, że będą ją rozbierać czy likwidować, nie wiem. Bardzo dziwnie. A my tutaj coraz bardziej zbliżamy się do tego miejsca, gdzie chciałbym przejść, bo o la, będę musiał tutaj po trawniku przejść, no ale trudno. Ale ładne miejsce w sumie. Muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się. No tutaj po trawniczku nieładnie, tak? Ale tutaj proszę spojrzeć. Tutaj się też coś będzie budować, na pewno coś mądrego. Tutaj jest kamienica wkomponowana między bloki, a nie wiem, czy ona też nie jest blokiem, znaczy w środku tylko front pozostał. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Ale to jest dla mnie rewelacja architektoniczna. To jest w ogóle przepięknie. Trzeba przyznać, że zrobiono jakby majstersztyk w centrum Łodzi. Czy to jest ścisłe centrum? Nie mogę odpowiedzieć, że to jest ścisłe centrum. Nie za bardzo bym chciał tutaj opowiadać i będziemy. No zobaczcie, jak ta kamienica przepięknie wygląda, to trzeba przyznać, że tutaj ludzie mieszkają. Nawet nie wiem, czy ona jest sprzężona z tymi nowymi budynkami, czy też nie. Ale to wszystko robi dosyć duże wrażenie. Tutaj hej. Nie wiem, czy mnie widać, chyba tak. I teraz wchodzimy tutaj w taką dziwną strefę. Office, no ja mam off. Właściwie też. I zobaczcie, jaka tu jest ładna ta perspektywa. Tutaj te bryły są naprawdę ładne i zaraz wam coś pokażę, bo to jest, tutaj jest kino stylowe. Kiedyś było. Ale zobaczycie coś bardzo interesującego,
co jest no, w pewnym sensie. O, macie tutaj. I przyjrzyjcie się tutaj nad jest insygnia no to niby stolarstwa, a w rzeczywistości masonerii. I tutaj 9, zobaczcie, trójkąty. Jak możecie opisać tutaj Łódź 911, no to wiemy, o co chodzi, ale zobaczcie, jak to wygląda przepięknie tutaj. Tutaj wyszliśmy właśnie tu, o, tą. I teraz popatrzcie sobie na tą perspektywę. Jest przepiękna, naprawdę przepięknie to wygląda tutaj. Fantastycznie, to jest Kilińskiego 123 tutaj, a tam daleko widać o Boże, jak to się nazywa? Kościół jezuitów, ale chodzi mi o iglicę tutaj z krzyżem, a dawniej kościół ewangelicki. Tutaj przepiękne bluszcze, no i fantastycznie tutaj. Zobaczcie, to naprawdę pięknie wygląda tutaj ta perspektywa. To załamanie też tej ściany tutaj, to wszystko daje taki bardzo ładny efekt i jest to cicho. Jest jakiś taki efekt spokoju. A tutaj jest restauracja, nawet nie wiedziałam o tym. A no tak, kiedyś była dyskoteka, taka dosyć słynna. Ja zapomniałem o tym, że tutaj ta dyskoteka była kiedyś. Tutaj mamy dzikie wino. Przepiękna ta architektura jest. To trzeba przyznać, że tutaj jest naprawdę pięknie to zrobione. Teraz pójdziemy sobie tutaj. Tutaj się akurat zamyka to wszystko. No i właśnie w ten sposób to wygląda. Troszeczkę kamera mi tu obusknęła. Oj, piesek się szykuje na mnie, będzie mnie gryzł. Maluszek. A tutaj jakbyście się przyjrzeli, to trochę tutaj z tyłu za mną jest to osiedle. A teraz wam pokażę taką prawdziwą Łódź, jaka jest, bo to jest nieprawdziwa Łódź. To jest, dopiero może będzie taka, ale w rzeczywistości o tak wygląda Łódź. Kochana nasza Łódź. O, tutaj. I zobaczcie, że Łódź jest naprawdę bardzo zielonym miastem. Widzicie tutaj. Tam daleko macie Piotrkowską, tam gdzie ten czerwony budynek. Tutaj macie tą wieżę kościoła naszych jezuitów. Tutaj idziemy. A i nawet ta ulica się nazywa Jezuitów. No proszę. Rondo Jezuitów. I świetne to jest, naprawdę genialne pod tym względem, że tu macie świetnie, bo drzewo zakrywa, także jezuici mogą spać spokojnie. My nie przejdziemy przez kościół, a przejdziemy zupełnie inaczej. Ktoś pomyśli, ale po co ja tutaj pokażę? I teraz tak, trzeba brać pod uwagę, że jezuici to zakon jeden z najbogatszych i to są rycerze w sumie i właściwie oni jedyni trzymają jakby kościół w ryzach. Dlatego też ponieważ jezuici nie mogą przyjmować inaczej wysokich stanowisk, a tutaj nagle papież stał się, który był jezuitą i nie powinien w ogóle być. I dlatego czasami mówimy o tym, że tego papieża nie było, ponieważ było dwóch papieży i dlatego tak się mogło stać. Też to są zamiary, które są opisane w bardzo dziwny sposób. No proszę, tutaj też wyremontowano kamienicę i nawet ładnie wygląda dosyć.
I zobaczcie, najpierw ktoś dostał mieszkanie, teraz już sprzedaje. A to jest bardzo ładne miejsce tutaj. To jest ulica Nawrot, bo w rzeczywistości wcale nie ulica Piotrkowska była najważniejsza, bo to był trakt, tylko była główna, przejazd i nawrot. Słuchajcie, autentycznie tak jest. I ta świadomość tych ulic pozostała. I to jest dosyć śmieszne, że coś takiego jest i wszyscy uważają, że ulica Piotrkowska jest najważniejsza. Nie, w gruncie rzeczy główna powinna być. No i na głównej jest, co tu ukrywać, poczta główna. Ale ta ulica zmieniła troszeczkę nazwę, ale łodzianie, tacy prawidłowi łodzianie, oczywiście, że wiedzą, co to jest nawrot, co to jest główna, co to jest przejazd. I tutaj wokół tego, tutaj się toczy Łódź, dlatego Łódź jest zagadką i tak jak mówię, że Łódź jest dziwnym miastem, a tutaj wam pokażę takie, tylko musisz, o teraz. Ja tutaj wam pokazywałem te domy i te domy właściwie powinny pozostać w architekturze łódzkiej, bo to jest typowy taki łódzki dom, niezupełnie robotniczy, co nawet nie tkacki, to raczej był rzemieślniczy budynek. Powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, kto tutaj mieszkał. No, trzeba by w archiwum, a obecnie trudno, ale z tym archiwum mam troszeczkę, nie mam czasu na to, żeby szukać, nie jestem archiwistą. Byliśmy na Księżym Młynie i tutaj pan Szerama, oczywiście możemy powiedzieć, że prezes, czy też ten, który zakładał Muzeum Kinematografii, czy tam zarchiwizował cały Księży Młyn. I ten Księży Młyn też jest taki dziwny, bo on jest, my uważamy, że tam byli robotnicy i tam była ta robotnicza część, a w rzeczywistości było to miejsce dla tych najważniejszych ludzi, którzy pracowali u Scheiblera i Gromana, a jednak oni nie za bardzo byli Polakami. Chociaż dzisiaj już częściowo jakby zostali w tym Gromanowie są w Polsce i zostali, spolonizowali się. Nie wiem jak Scheiblerowie, chociaż to co wiem, no musimy to przeżyć. Nie wiem po co taki hałas, czy naprawdę potrzeba taki hałas robić, ale to jest policja. Policja zawsze sobie uzurpuje jakieś dziwne prawa. No cóż, tak się dzieje. To nie jest ładne. No ale tak jest. I to miasto właściwie jest takie dziwne troszeczkę. I teraz mieszkać tutaj, w tej przestrzeni, no to nie jest zbyt wesołe. A tutaj mamy dawne liceum Trójka. Tutaj chodziło o większość moich przyjaciół. Ja akurat tutaj nie chodziłem. I żałuję w gruncie rzeczy, bo trzeba było tutaj chodzić. To jest Tadeusza Kościuszki, tak? Teraz zrobiona. A ja nie jestem pewien, czy przed wojną nie było to liceum Piłsudskiego. Tutaj tablica Tuwima jest. Nie jestem pewien, czy chodził tutaj Tuwim, bo
Mój ojciec tutaj kończył to liceum, jeżeli to, bo wiem, że Piłsudskiego. Słuchajcie, nie mam aż takich dokładnych, powiem szczerze, że mój ojciec raczej chwalił się kolegami, a nie chwalił się, gdzie chodził. A chodził do 2 liceów, chodził tutaj ponieważ jedno było matematyczne, a drugie było filologiczne i on kończył oba. No tak trzeba było przed wojną, dlatego że nie było tak, tylko po prostu tak się składało. To chodzi o maturę, chodzi o pewne rzeczy. Ja nie umiem wytłumaczyć. Ktoś by musiał z historyków to zrobić. Wtedy by było dużo łatwiej zrealizować to w planach. To też jest taka rewitalizowana kamienica, bardzo ładna, która nie wiem jak ma wjazd na podwórko, bo zrobiono tutaj, możliwe, że w ogóle nie ma podwórka. Nie, ma jakieś podwóreczko. Tutaj są przepiękne mieszkania, to co się orientuje. No i dziwnie to wygląda właśnie. A tutaj Park Sienkiewicza oczywiście. No i zbliżamy się do miejsca, gdzie ja się rozłączę na chwileczkę, ale jeszcze troszeczkę przejdziemy ten kawałek. No i właśnie tak wygląda Skorpioniasto Łodzi. Pokazałem wam fragment i tego właśnie to trzeba pojąć, dlatego też robię te filmy, które pokazują zarówno jak i ta pogoda jest taka dosyć dziwna, ale ja przejdę jeszcze w jedno miejsce, bo się dowiem, jak to wygląda, dlatego że mam pewne problemy, inaczej mówiąc. Nie wiem, czy wiecie, co to jest w dekupażu transfer. Transfer jest to posmarowanie płótna jakimś tam takim układem i przyklejenie ksero. Następnie jakieś tam sobie ksero, które tam jest zrobione i potem następnie to się wodą myje. I papier odchodzi, a zostaje obraz. Ten obraz na ogół jest, jeżeli on jest porządny, to jest wszystko ok. Niedziela o 21:00, w piątek o 6:00. No właśnie podchodzimy tutaj do ojca Miecznikowskiego, pomnika. Wspaniały człowiek. Pamiętam go. Uwielbiam jego mszę. To ojciec Miecznikowski postać, słuchajcie, legendarna w gruncie rzeczy. Dlaczego? Przede wszystkim oddał swoje serce i swoje duszpasterstwo Solidarności. To, co zrobił, to trzeba przyznać, że jego droga była bardzo trudna. Że on zawsze wychodził, jak go można było spotkać, to zawsze było 5 osób, 6 osób, przeważnie kobiety, które go otaczały, żeby go służby nie zwerbowały albo zrobiły na szaro. Zresztą wszystkie te osoby komunikowały się, zresztą do ojca Miecznikowskiego. Oczywiście, że można było podejść tak na ulicy, bo był człowiekiem o wielkim sercu. Ja sobie przejdę tędy. Zobaczymy. Zdziwiony jestem, że tutaj coś takiego jest, ale zobaczymy, co tutaj się dzieje. Bo tutaj było kiedyś przejście. A, jest. Zobaczcie. A dziecki ogródek jordanowski, dziecki sad, tak by można było powiedzieć. O, jak świetnie. Dzieciaki tutaj mają swoje przejście, swoje bycie. Tutaj oczywiście
Kiedyś tutaj pracowała moja ciocia. E, Tu był biuro architektów i tutaj stąd budowano Teatr Wielki. Tutaj odbywały się też największe budowy w Łodzi. O, tak by można było powiedzieć. Ciotka była główną księgową tutaj. Zresztą to też bardzo dziwna postać. W ogóle nie dlatego, że ja się obracałem w takim wielkim gronie. Nie, to ciotka wyszła za mojego wujka. Właściwie wujek, to mojego ojca przyjaciel. Zresztą o nim będziemy rozmawiać, ale kiedy indziej, kiedyś to wszystko tutaj zostanie, a tutaj w gruncie rzeczy jedno z najbardziej preferowanych miejsc w Łodzi. No i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o mieszkanie tutaj, no to już to tutaj nie mieszka i co już nieprawdą jest, ale jednak są to preferowane jakby mieszkania, preferowane bloki, no i przepięknie wybudowane, a naprzeciwko jest oczywiście słynny Urząd Miasta. Tutaj nie wiem, dlaczego te blaszaki postawiono i co tutaj będzie w tych blaszakach, co to za nowa inicjatywa. Zresztą tutaj sporo takich jakichś dziwnych, nie wiem o co chodzi. Prawdopodobnie to są te które są budowane przez Szczecinek. Nie jestem pewien, bo raczej tutaj w Łodzi jak ktoś rozpocznie, to wszyscy pędzą w tym kierunku. No więc tutaj było takie miejsce, gdzie właśnie postawiono. No i proszę, nawet już prawie jest koniec. Ja postaram się jakoś tak przejść tutaj. No i to ładnie wygląda tutaj wybudowano. Nie byłem tutaj dosyć długo, a pokazywałem to miejsce. No trzeba przyznać, że ten budynek tutaj zreperowano i zrefundowano bardzo ładnie. Tutaj to szkło dano naprzód. Jestem ciekaw, kto był architektem tego przedsięwzięcia. Po tej stronie, tutaj to co widzicie, to jest Dom Technika, a tutaj mamy plac Schillera. No proszę, no nawet bardzo ładnie wygląda. To trzeba przyznać, że to ma swój urok. Zaraz zobaczymy, jak to dalej wygląda. I co tutaj jest? No zaczyna to, znaczy Łódź musi mieć świetną koncepcję. Łódź jest specyficznym miastem, bardzo źle zorganizowanym, jeżeli chodzi o to, że w tej chwili po prostu, dlaczego? Dlatego, że Łódź była budowana na 20 lat. Nikt nie myślał, że te budynki będą tak szalenie długo stały. A tutaj, jak to się mówi, ale wiecie co, ja nie pójdę Piotrkowską, tylko pójdę tędy i wrócimy. Ciekaw jestem, co tutaj jest w ogóle. Zaraz zobaczymy. Podejrzymy. A tak, to prawda, że tutaj właśnie w tym miejscu było biuro poselskie, zaraz wam pokażę. I zamordowano tutaj Marka Rosiaka. Osobiście nie znałem tej postaci. Zresztą ja trzeba przyznać, że mimo to, że sympatią darzyłem wtedy właśnie Prawo i Sprawiedliwość, to będziemy musieli wyciąć. Centrum Przemysłowe, Centrum Włókiennicze, to jeszcze było w Królestwie Polskim, takie ważne nazwiska dla Łodzi Mielarni, Starzy, to oni powinni
No właśnie, to pani miała rację, że tutaj Staszic i Rembeliński założył, a Rembeliński założył tą Łódź. Ja kiedyś wam pokazywałem, tam jest rodzina Rembelińskich, stworzyła tam ten budynek, ale to jakoś tak nie poszło w tym kierunku. Jakoś tak łodzianie podeszli do tego dosyć słabo. A ja się przyglądam, to co tutaj jest, ale znaczy tutaj kupuje się mikrofony i te wszystkie dziwne rzeczy, ale ja muszę tutaj kiedy indziej wejść i popatrzeć, jak to wygląda. No, a tak to wygląda właśnie. No i to jest cały ten skorpion Łodzi i proszę tutaj Rembeliński i Staszic. No, wiemy, kto to był Staszic to... Postać niby wielka, ale właśnie to jest ten moment, kiedy likwidujemy astrologię, kiedy likwidujemy te wszystkie, tą całą historię, do której musimy wrócić, do alchemii, bo dzisiaj alchemia ma swoje jakby rozwiązania. Zobaczcie, jak ładnie wygląda tutaj ten moment miasta z tymi różami i wracamy do tego liceum. Wracamy do tego liceum tutaj, które było, no i tutaj właśnie będziemy się, naprawdę tutaj jest ładnie. Trzeba przyznać, że zaraz zostawię was tutaj chwilowo przy tych roślinkach i trzeba przyznać, że robi to przepiękne wrażenie i przepiękne róże są. Co prawda takie, które mogą się nadawać na ulicę, ale jednak to robi bardzo dobrą robotę. Właśnie byłem ciekaw, czy ja bym mógł tędy przejść. No nie. Nie mogłem tędy przejść, czyli dobrze zrobiłem, że nie poszedłem. Teraz będziemy tutaj musieli troszeczkę robić przepuszczę pana, bo co tu ukrywać, wyjazd tutaj ważniej, lepiej przepuścić kogoś jak zostawić, dlatego że za chwilę jakiś samochód znowu wjedzie i przejedzie i znowu tragedia. Te ulice stały się bardzo wąskie w tej chwili, ponieważ Łódź ma dosyć ciasną zabudowę. No ale cóż, taka jest. Kiedyś tu były spotkania jazzowe, robił mój kolega. No ale dzisiaj już nie, ale za to mam nadzieję, że zrobimy inaczej to i wrócimy tutaj do tych przemiłych czasów i tej charakterystyki astrologicznej. Znaczy tutaj astrologii jako astrologii nie, raczej masoneria w Łodzi funkcjonowała i to dosyć mocno. Zresztą to miasto jest i jeżeli patrzymy na masonerię, to jednak masoneria więcej ma wspólnego ze Skorpionem, jak z jakąś inną tutaj sytuacją. I masoni czy mieli władzę? Trudno powiedzieć. Popatrzcie sobie tutaj na architekturę tego budynku i będziecie już wszystko wiedzieć. O, tutaj są przede wszystkim insygnia pracy. Ja mitologii tego budynku absolutnie nie znam. On jest odnowiony. To jest jeden z pierwszych odnowionych budynków w mieście Łodzi. W takiej skali dosyć bardzo poważnej. Tutaj są przepiękne mieszkania. Ja tutaj kiedyś byłem u mojego takiego kolegi. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Umyć takie okno. Nie chciałoby mnie się, wolałbym to inaczej to zrobić. No i wszędzie się wykorzystuje te ogródki takie przydomowe. Ale jak to się dzieje, że tak jest? No nie wiem. Ale najważniejsze, że jest działanie, że są jakieś takie sytuacje. No i wracamy z powrotem
tutaj poprzez drzewka do takiego działania znowuż do kościoła jezuitów. Tam daleko widzicie iglice. No i tak mamy w pewnym sensie zamknięty ten obrót. No i trzeba przyznać, że lada moment wejdę do Galerii Łódzkiej, zakończę tutaj z Wami to przejście, ale to przejście po to, żebyście zauważyli jedną rzecz, że jeżeli coś działamy, to działamy w tej pannie, w tej czystości, w tej higienie, w tym takim, powiedzmy, że zadośćuczynieniu, ale to nie jest tak, tylko umiejętności spojrzenia na to wszystko w odpowiedni sposób. Tutaj też jest, to są lofty łódzkie, nie lofty, przepraszam, to się inaczej nazywa. I tutaj właśnie są, teatr powstał, nie wiem jaki, akurat nigdy nie byłem w tym teatrze, ponieważ ten teatr ma góra 3 lata, albo 4, albo może mniej, nie umiem odpowiedzieć. Szczerze mówiąc, ja jestem z tych, którzy nie za bardzo lubią jakby wyeksponować i ganiać po jakichś tam sytuacjach dziwnych. Raczej zawsze wolę funkcjonować na zasadzie cichego i spojrzenia i raczej tam, gdzie są moi znajomi, bo co tu ukrywać, wszystko się zmienia, a w dodatku kościół właśnie jezuitów w pełni. Kościół jest cały czas w remoncie. No i jesteśmy prawie naprzeciw Galerii Łódzkiej. Poczekamy chwileczkę. O, idzie dziewczynka przed nami, która ma plastikowe buty i to jest lekka przesada, że matka w ogóle coś takiego preferuje, bo w życiu bym nie pozwolił mojej córce i dlatego krzywi nogi. A tupie jak, nie jak kasztanka Piłsudskiego, a raczej wręcz. I nawet mężczyzna się obejrzał starszy za nią. To jest po prostu skandal. Nie chcę pokazywać, dlatego że dzieci nie wolno pokazywać, ale słyszeliście ten dźwięk i to dziecko wydaje się, że jest preferowane. To jest po prostu następne zagadnienie, które by trzeba było omówić, tylko w bardzo bezpieczny sposób, a to jednak nie ja. No i tutaj mamy przepiękny pejzaż, który za chwilę nikogo nie będzie. O, tutaj naprzeciwko właśnie Galerii Łódzkiej prawdopodobnie coś powstanie. Budomal coś będzie budował. Jest wyjątkowa. Akurat nie znam człowieka, ale wiem o tym, że jest bardzo porządnym człowiekiem. I jest... A skąd wiem? Dlatego, że kilku moich znajomych doskonale zna tą firmę i uważa, że to jest bardzo porządna firma. No dobra, na razie. O Boże, po drugiej stronie harcik idzie. No i tak kończymy nasz film. O, tam macie harcik.